gotowy. Dobrze, dostaliśmy sygnał, że jesteśmy już na żywo we wszystkich kanałach, mediach społecznościowych, także witamy na prezentacji inwestorskiej na kanałach Stockwatch, prezentacji inwestorskiej spółki Star World Industries S.A. Witają Państwa członkowie zarządu Michał Pieczkiewicz i Marek Markuszewski. Dzień dobry Państwu. Serdecznie. Dzisiejszy plan prezentacji przedstawia się następująco. Jesteśmy tuż po ogłoszeniu wyników rocznych za rok 2022, także wokół tego tematu skupiona będzie nasza prezentacja, natomiast rozpoczniemy w dość standardowy dla nas sposób. Także opowiemy Państwu, przypomnimy Państwu o grze, którą produkujemy. Następnie drugim tematem będzie omówienie wyników finansowych. Przejdziemy przez marketing i aktualności, a następnie zaprosimy Państwa na sesję pytań i odpowiedzi na czacie inwestorskim w portalu stockwatch.pl. Bez zbędnej zwłoki przechodzimy do części poświęconej grze, a ja oddaję głos Markowi. Marku, proszę. Dzięki Michale. Zaczynamy od naszej pierwszej gry, Niezwyciężony, The Invincible. Jest to w dalszym ciągu nasz największy proces. Cały czas jesteśmy bardzo skupieni nad tym, żeby Niezwyciężony jak najlepiej wyszedł i został wydany jeszcze w tym roku na wszystkie, no nie wszystkie, kluczowe platformy, duże konsole nowej generacji i PC-ty w największych sklepach. Natomiast zdaję sobie powoli sprawę, że to jedna z ostatnich okazji, w której z takiej perspektywy będziemy opowiadać właśnie o grze, z takiej perspektywy przyszłości, przed wydaniem. Rozmawiamy już od paru lat, jakby przedstawiamy ten projekt, opowiadamy o tym, co się dzieje i to spojrzenie na to przyszłe wydanie też ewoluuje. I cały czas, również teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy mówimy o przyszłości. Natomiast no już niedługo czeka nas taki okres, w którym będziemy omawiać, jak wyszła i jak się rozwija sprzedaż, odbiór tego tytułu, jak oceniamy w ogóle już tak post-mortem cały projekt. I dużo więcej będziemy mówić o przyszłych projektach, które również w tym momencie no, są zaczynane, natomiast cały czas są przyćmiewane przez ten pierwszy tytuł. Natomiast oczywiście przygotowujemy przyszłość i w ten sposób, żeby na moment premiery być gotowi do tego, że poza supportem, poza utrzymaniem, rozwijaniem Niezwyciężonego kolejne tytuły mogły powstawać. Mówię w liczbie mnogiej, chociaż to nie padła decyzja, że robimy tytuły, rozwijamy różne koncepcje, nie ma decyzji, czy będziemy jeden tytuł robić, czy uruchomimy drugi pipeline. Na pewno jak zbliżymy się do tej decyzji, będziemy informować. Natomiast pozwólcie Państwo, że wrócę do tego tytułu Niezwyciężony. Przypominam, że bo na pewno jest to znane wielu naszym odbiorcom, gościem dzisiejszej prezentacji czata. Jest to gra dla jednego gracza, jest to bardzo fabularna gra z retrofuturystycznym stylem graficznym. Jest to nasz autorski styl, nasze autorskie podejście do tak zwanego dojrzałego atompunka. Pozwolę sobie szerzej omówić ten aspekt na następnym slajdzie, ponieważ to jest coś, co no, jest bardzo istotne dla tego tytułu, ale prawdopodobnie również dla przyszłości. Jest to oczywiście Niezwyciężone, to adaptacja powieści Stanisława Lema.
Gra powstaje na Unreal Engine 4, koniec końców nie zdecydowaliśmy się na przesiadkę na 5. generację, ponieważ no, wyciskamy z obecnej generacji silnika na tyle dużo, że nawet sam Epic w sumie nie wiedział, że nie robimy na 5 i zamieszczał nas w materiałach, który reklamuje nową generację, mimo że korzystamy ze starej, także chyba całkiem sobie nieźle radzimy i faktycznie wyciskamy z tej starej generacji ostatnie poty. Następne tytuły na pewno już będą na 5, na pewno zostaniemy przy Unrealu, jest to fajne środowisko dla nas, więc na pewno Unreal i na pewno nowa generacja, no bo jednak otwiera nowe możliwości. Tak jak wspomniałem, PC i konsole nowej generacji, duże konsole. Tutaj słowo rozszerzenia. Mamy możliwość portowania tego na inne platformy. Na pewno w grę będzie wchodził Switch, na pewno forma VR-owa jest, że tak powiem, na tapecie. To w dużej mierze zależy od tak naprawdę relacji z platformami VR-owymi, ponieważ nasze podejście jest takie, że oprócz standardowego przygotowania i sprzedaży na platformie VR-owej chcemy mieć platform deala, który w dużej mierze zwróci inwestycje powstania tego portu, który no, nie jest tani. To nie jest proste przeklikanie, a teraz działa na VR-ze. Ta inwestycja jednak będzie spora. Natomiast jak najbardziej jako studio, jako spółka chcemy, żeby Niezwyciężony był na VR-ach i ten temat już w tym momencie się rozwija, rozstrzyga. Nie jestem w stanie potwierdzić kiedy, czy to będzie blisko premiery podstawowej wersji, natomiast bardzo prawdopodobne, że taki VR będzie dostępny. Premiera w tym roku, podtrzymujemy i jakbym mógł prosić o przejście do następnego slajdu. 3 takie filary, które budują ten tytuł od bardzo dawna. To jest właśnie ten wspomniany Major Atom Punk. To jest styl graficzny, który nawiązuje do science fiction zakorzenionego w twórczości lat 50., 60. Jest bardzo mocno związany z wyścigiem zbrojeń, mocarstw stojących za żelazną kurtyną, wyścigu w zdobywaniu kosmosu. I opracowując ten styl, bardzo inspirowaliśmy się po prostu historycznymi designami. Są oczywiście takie inspiracje fikcyjne, ikoniczne obrazy, plakaty, właśnie promujące też jakieś formy propagandy, które się pojawiały. Natomiast zrobiliśmy to bardzo, bardzo kompleksowo, od zera. Razem z Wojtkiem Ostrycharzem na długo jeszcze przed założeniem spółki rozmawialiśmy, jak do tego podejść, jak zrobić z tego coś bardzo wyrazistego. I jest to element, który w naszej ocenie bardzo dobrze zagrał. Od samego początku pokazania pierwszych obrazków, 7 screenshotów, które pokazaliśmy w momencie revealu jeszcze w 2019 roku, spotkały się z bardzo, bardzo ciepłym odbiorem i za każdym razem, jak pokazujemy nowe materiały, w której pokazujemy nowy kawałek świata, nowy kawałek technologii, pojazd, robota, ogólną taką fizyczność maszyn, no to jest to jednoznacznie dobrze przyjmowane i wyróżniamy się bardzo mocno na tle gier, ale nawet gier i filmów, seriali, które są takie właśnie retrofuturystyczne. Więc to jest element, który bardzo, bardzo mocno się sprawdził i czujemy tutaj, że to jest jakiś taki mocny aset, mocna strona naszego studia, więc nasze myśli związane z przyszłością
no krążą bardzo wokół tego, żeby ten świat, który niejako otwieramy tym pierwszym tytułem, mocniej wyeksplorować. Jakimś takim dużym, mocnym filarem to jest warstwa fabularna. Z jednej strony to jest opowiedzenie bardzo ciekawej wizji nakreślonej przez Lema, takiego naszego, powiedzmy, spotkania w kosmosie, bardzo niecodziennym ujęciu, bardzo kontrastując od innych popularnych utworów. Natomiast w tej warstwie fabularnej podeszliśmy dość specyficznie do formuły, do narzędzi opowiadania historii. No nie ukrywamy i jakiejś tam mocnej inspiracji związanej z inną grą, już leciwą Firewatch, natomiast pociągnęliśmy to, wydaje mi się, dużo bardziej, ponieważ to była dość skromna i prosta gra, jeśli chodzi o mechaniki. My tych mechanik mamy sporo i kontekstów, w których się gracz znajduje, jeśli chodzi o swoją aktywność, o obsługę sprzętów, prowadzenie pojazdów, o to, co jesteśmy w stanie robić w tej warstwie gameplayowej, a jednocześnie biorąc udział w rozmowach w dużej mierze radiowych, ale również bezpośrednio też z postaciami, które spotykamy, no jest dużo bardziej złożona i utrzymujemy tą formułę, że dialog nas nie zatrzymuje. Nie stajemy, żeby sobie zrobić dialog i jedziemy dalej, tylko my cały czas rozmawiamy. W dużej mierze przez to, że jesteśmy w łączności radiowej, co idealnie pasuje do kosmosu i do strojów kosmicznych, zawsze się znajdujemy w tych spacesuitach tak zwanych, która utrudnia tą bezpośredni kontakt, dlatego bazujemy na połączeniu radiowym, więc to dostępność innych ludzi w naszym uchu bardzo sprzyja, więc no będzie to, jeśli chodzi o opowiadanie, o narrację, mimo wszystko dość nietypowy utwór. No a trzecia rzecz, trochę związana z tą wizją Lema, konstruujemy, wizualizujemy twór, który opisał Stanisław Lem, właśnie takiego, powiedzmy, obcego i sam w sobie jako taki, powiedzmy, przeciwnik, którego spotykamy, no jest niespotykany, jest na pewno bardzo wyróżniający naszą grę spośród innych tworów sci-fi. Dobra, przejdźmy może dalej. Tak, trochę już wspominałem. Dwa pierwsze tytuły, gry referencyjne, czyli generalnie co miał wpływ, czym się inspirowaliśmy. To jest już od bardzo dawna mówimy o Firewatchu i Alien Isolation, natomiast pojawia się w zestawieniu nowy tytuł, ponieważ w naszym gatunku, w naszym otoczeniu nie ma wiele tytułów i tytuły, którymi się posługiwaliśmy, no, z czasem też stawały się coraz jakby starsze, natomiast Road 96 to jest tytuł, który jest w miarę świeży, który wpisuje się w formułę takiej fabularnej gry, w dużej mierze takiej story-driven, gdzie jednak fabuła jest na pierwszym planie, jest to gra dla jednego gracza, która bardzo dobrze sobie komercyjnie poradziła, dlatego pojawia się w zestawieniu jako taki punkt, do którego się odwołujemy, który jest współczesny. Okej, dobra. Jesteśmy w takim momencie, w którym jakby opowieść o naszej grze i liczba materiałów, informacji, które się pojawiają na grze, jest coraz większa, także już coraz mniej posługujemy się referencjami, dlatego też zapraszam na nasze kanały, chociażby YouTube'owe, bo wydaje mi się, że film najlepiej opowiada, gdzie tych materiałów marketingowych już sporo pokazaliśmy. Na pewno przed nami kilka takich dużych materiałów, które pojawią się tuż przed premierą, które no, na pewno dopełnią
dopełnią taką wizję tego, czego się dokładnie spodziewać i spełnią taką rolę decyzji dla odbiorców, czy wchodzą, czy chcą zakupić, czy chcą wejść w ten świat. Myślę, że możemy przejść dalej. Dobrze, to jest ten moment, Marku, gdzie ja dziękuję Ci za Jasne. Twoją część i przyjmuję. Przechodzimy do części związanej z liczbami, czyli z opublikowanym w czwartek po sesji raportem rocznym. Chcielibyśmy omówić z Państwem w taki dość kompaktowy i szybki sposób to, co w raporcie rocznym zaprezentowaliśmy, tak żeby zmieścić się mniej więcej w pół godziny prezentacji wideo, a następnie już odpowiadać na Państwa konkretne pytania na czacie inwestorskim. 3 rzeczy, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę w samym sprawozdaniu finansowym. To jest nasza pozycja gotówkowa. Na 31 grudnia dysponowaliśmy środkami pieniężnymi w kwocie blisko 6 100 000 złotych i te środki były zgromadzone na naszym rachunku bieżącym oraz na rachunkach lokat terminowych. Jednocześnie spółka, tak jak zresztą przez całą swoją historię, nie miała żadnego zadłużenia, nie posiłkujemy się kapitałem dłużnym, a po stronie pasywów rozpoznajemy rozliczenia międzyokresowe bierne w kwocie 2 200 000 złotych i znów na koniec grudnia 2022 roku to jest kwota, która reprezentuje płatności otrzymane od 11-bit Studios w ramach umowy wydawniczej w tej części, która dotyczy naszego budżetu produkcyjnego. Tutaj na jednym slajdzie dosłownie zestawienie aktywów i pasywów. Państwo możecie zauważyć wzrost nakładów na produkcję niezwyciężonego przez cały rok o 3 miliony złotych, które odłożyły się w linii zapasy, stan środków pieniężnych w linii inwestycje krótkoterminowe, tak jak powiedziałem, blisko 6 100 000 złotych. Wzrost wynikający z 2 czynników. Pierwszy to jest objęcie akcji przez 11-bit Studios za kwoty 5 i 9 milionów złotych oraz płatności z tytułu umowy wydawniczej, spadek wynikający z bieżącej działalności operacyjnej spółki. Po stronie pasywów wzrost kapitałów własnych, ta sama logika, czyli rejestracja podwyższenia kapitałowego. Spółka co do zasady przed rozpoczęciem sprzedaży swojego pierwszego tytułu nie generuje przychodów operacyjnych, a więc rozpoznaje stratę. Wzrost rezerw na zobowiązania, zresztą po stronie aktywów wzrost aktywów trwałych, to jest efekt rozrostu naszego bilansu i odpowiednie potrzeby rozpoznania aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczentowego na odpowiednich liniach bilansu. Rozliczenia międzyokresowe 2 200 000 złotych, to jest tak jak powiedziałem, to są płatności rozpoznane z umowy wydawniczej, które rozpoznamy w rachunku wyników dopiero w momencie rozpoczęcia sprzedaży gry The Invincible. Chciałbym jeszcze Państwa odesłać do naszego sprawozdania zarządu z działalności spółki, do części poświęconej wydarzeniom, które nastąpiły po zakończeniu roku obrotowego. My, jeśli chodzi o nasze takie działania i biznesowe, i marketingowe, to rozpoznajemy oczywiście 2 ważne wydarzenia w samym roku obrotowym 2022. To jest podpisanie umowy wydawniczej z 11-bit Studios, a także prezentacja kolejnych materiałów, w tym prezentacja 40-minutowego dema, które było dostępne zarówno dla prasy branżowej, jak i dla graczy podczas targów PGA w Poznaniu w Polsce. Natomiast jeśli Państwo chcielibyście się zapoznać z tymi wydarzeniami po zakończeniu roku obrotowego, to raz można je znaleźć w sprawozdaniu zarządu z działalności, 2, podobnie jak Marek odsyła do mediów elektronicznych, jeśli chodzi o zapoznanie się z materiałami marketingowymi gry. Tak samo dość intensywnie komunikujemy się w temacie wszystkich działań korporacyjnych. Ale nie przedłużając, krótkie podsumowanie. Styczeń 2023 roku
Sam początek stycznia to jest podpisanie umowy z Kancelarią Prawną SSW na doradztwo prawne w procesie przeniesienia notowań na rynek główny GPW. Tutaj idziemy dokładnie zgodnie z harmonogramem. W czwartek, 16 marca, opublikowaliśmy raport roczny. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej. Prawdopodobnie w środę ogłosimy zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w drugiej połowie kwietnia, na którym znajdą się standardowe uchwały, które na zwyczajnym walnym się znajdują, ale także te uchwały, które umożliwią zarządowi złożenie prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego. Drugie ważne wydarzenie tego kwartału to koniec stycznia, konkretnie 25 podpisujemy aneks do umowy licencyjnej z panem Tomaszem Lemem i na mocy tego aneksu przedłużamy wyłączność licencyjną na produkcję gier na podstawie powieści Niezwyciężony do 25 stycznia 2028 roku i niezmiennie posiadamy prawo do wyprodukowania więcej niż jednej gry w świecie Niezwyciężonego na wszystkich możliwych platformach sprzętowych. Umowa zezwala nam również na produkcję dodatków DLC, a także płatnych rozszerzeń fabularnych. 27 stycznia informujemy Państwa w raportach o tym, o oddanych wydawcy kamieniach milowych z umowy wydawniczej i statusie ich realizacji. I tak w tej części informujemy, że 27 stycznia wydawca odebrał kolejny kamień milowy i podobnie jak poprzednie został opłacony, a także dostarczyliśmy nie tylko kamień milowy w wersji na komputery PC, ale także w wersji na konsolę. Z marketingowego punktu widzenia istotnym wydarzeniem było lutowe wydarzenie organizowane przez IGN, konkretnie IGN FanFest. 17 lutego zaprezentowaliśmy kolejny materiał wideo. Tym razem ujawniliśmy hasło przewodniej kampanii marketingowej, które brzmi: nie wszystko, nie wszędzie jest dla nas. I to jest cytat z Niezwyciężonego Stanisława Lema. W dalszej części, już w marcu, w dniach 1 do 2 marca 2023 w Gdańsku, po raz pierwszy w Polsce odbyło się wydarzenie branżowe DevGam. W ramach tego wydarzenia rozdawano nagrody Digital Awards. Niezwyciężony został nominowany w kategorii dla najbardziej oczekiwanej gry indie roku i bardzo miło nam jest poinformować, że tę nagrodę wygraliśmy, odebraliśmy, byliśmy w Gdańsku i prowadziliśmy tam rozmowy z różnymi partnerami. I ostatnie wydarzenie z marca, o którym w samym sprawozdaniu już nie informowaliśmy, ponieważ dotyczy okresu podać raportu. Jesteśmy obecni na GDC. W sobotę członek zarządu Maciek Dobrowolski, odpowiedzialny za marketing, wybrał się w podróż do San Francisco i tam w dniach 20 do 24 marca mamy umówione spotkania za zamkniętymi drzwiami, w trakcie których będziemy prezentować mediom branżowym niepublikowany dotąd fragment Niezwyciężonego w formie grywalnego dema, to znaczy nie będziemy prezentować ani materiałów zdjęciowych, ani wideo, po prostu media, recenzenci będą mieli dostęp do komputerów, na których będzie zainstalowane demo i będą mieli możliwość ogrania takiego dema. To na tyle, jeśli chodzi o sprawozdanie roczne. Teraz kilka słów o marketingu i nieco rozwinięcia na przykład o IGN FanFestie. Tak jak powiedziałem, po raz pierwszy zaprezentowaliśmy tam hasło kampanii marketingowej, czyli Not Everything Everywhere is for Us.
Tu Państwa odsyłam do zerknięcia na materiały, które publikowały wszystkie polskie spółki produkujące gry w trakcie tego wydarzenia. Aktualnie ten materiał z Niezwyciężonego, zresztą tak jak wszystkie materiały, które publikowaliśmy na kanale IGN, ogląda się bardzo dobrze. Na dziś sprawdzałem, to jest już 730 000 wyświetleń. Ten slajd przygotowałem w czwartek. To było 40-50 tysięcy mniej obejrzeń. Te obejrzenia się bardzo dobrze konwertują na zainteresowanie grą, budowanie społeczności i wishlisty, a Państwo to sobie możecie porównać z innymi dużymi tytułami, które były w trakcie tego wydarzenia prezentowane. Tak jak powiedziałem, media branżowe niezmiennie nas lubią w tym sensie, że podoba im się Niezwyciężony, dopytują o niego i bardzo chętnie te materiały publikują. Te materiały na kanałach IGN nie są materiałami komercyjnymi, czy one tam się po prostu znajdują, dlatego że IGN chce je pokazywać. Nie kosztuje to spółki ani wydawcy ani złotówki. Ten materiał lutowy jest drugim najchętniej oglądanym materiałem i wciąż mimo upływu czasu bardzo dobrze performuje. Również z pomocą innych mediów, które zajmują się tematyką często niezwiązaną z grami, a na przykład z eksploracją kosmosu, ale zachwycają się naszą grą i polecają swoim czytelnikom. Tu zestawiliśmy jeszcze zainteresowanie tymi naszymi materiałami, już nie tylko jeśli chodzi o kanały te duże branżowe, ale także to, co publikuje nasz wydawca, co my publikowaliśmy w momentach revealu gry na naszych kanałach, nie mając jeszcze wydawcy, i to, co publikują nasi partnerzy. Warte zwrócenia uwagi jest to, że te materiały, które wydawca i my publikowaliśmy na swoich kanałach, również cieszyły się dużym zainteresowaniem i potrafiliśmy skupić uwagę świata na tych nowych materiałach. I pewnie to, że nasi partnerzy, tacy jak AMD, bardzo chętnie Niezwyciężonego pokazują przy różnych okazjach. Tutaj pokazujemy akurat materiał, który został nagrany u nas w studio w zeszłym roku. On w tym momencie na kanale AMD ma blisko 180 000 wyświetleń, a przy okazji prezentowania kolejnych swoich produktów AMD, chociażby kart graficznych czy technologii software'owej związanej z tymi nowymi produktami, tam również wspominana i prezentowana jest nasza gra i mamy nadzieję, że tak będzie również w przyszłości. Tu krótka referencja jeszcze do DevCamu w Gdańsku. Ta nagroda, z której bardzo się cieszymy, wciąż jakby twardo stąpamy po ziemi i mamy świadomość, że te nagrody, które do tej pory wspieraliśmy, to są nagrody lokalne albo regionalne, więc nie staramy się tutaj zbyt się podniecać albo Państwa rozhypowywać. Nagroda, którą zdobyliśmy na targach PGA, to była nagroda stricte lokalna, nagroda, którą zdobyliśmy podczas DevGamu, to już ją traktujemy jako bardziej taką nagrodę regionalną dla tych deweloperów i publisherów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ale bardzo nas to cieszy. Cieszy nas to, że jakość tego produktu jest dostrzegana i gracze na tą grę czekają. Teraz, jeśli mamy jeszcze Marka na łączach, to chciałbym mu przekazać pałeczkę i żeby zabrał głos i powiedział o tym najważniejszym wydarzeniu z zeszłego roku, czyli podpisaniu umowy wydawniczej z 11-Bit Studios. Marku, oddaję Ci głos. Dzięki, Michale. Minęło już 3 kwartały, odkąd współpracujemy z wydawcą. Jak Państwo mogą pamiętać, nie od zawsze nasze nastawienie było takie, że robimy grę, którą koniecznie musimy wydać z wydawcą. Przymierzaliśmy się do tego, żeby móc wydać grę samemu. I w zeszłym roku
pod koniec pierwszego kwartału rozpoczęliśmy taką turę rozmów z potencjalnymi wydawcami i rozesłaliśmy aktualne wówczas demo, które w sumie później było prezentowane również podczas PGA. To demo spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, ogólnie wizja i inne materiały z gry, także mieliśmy możliwość rozmowy z takimi kluczowymi wydawcami na świecie, natomiast zdecydowaliśmy się tutaj na rodzimego wydawcę, Eleven Beat Studios, z kilku powodów. Przede wszystkim jest to spółka i studio bliskie naszej filozofii developmentu. Przede wszystkim są deweloperem z długim doświadczeniem, produkującym gry, które zawsze są nietuzinkowe, osiągają sukces komercyjny, tworzone są z podobną myślą deweloperską. Jest to spółka również notowana na giełdzie, więc rozumie, z podobnymi wyzwaniami się spotyka na co dzień. I w takiej relacji możemy faktycznie czuć taką partnerskość. Patrząc na ogólnie taką instytucję wydawcy, jedną z naszych obaw było zrozumienie, w sensie wydawcy, którzy nie tworzą gier, mówią trochę innym językiem i mają całkowicie inną perspektywę i znamy niezliczone historie, jak te relacje pomiędzy deweloperem a wydawcą mogą nie pójść po dobrej linii. My natomiast mamy już taką historię rozmów o projekcie, gdzie bardzo chętnie przekazywany był nam feedback, rady, opinie, a teraz już w takiej relacji biznesowej po podpisaniu umowy, to nasze oczekiwania wobec tego konkretnie wydawcy w pełni zostały pokryte. Współpraca rozwija się naprawdę bardzo dobrze i tutaj, tak jak wspominałem, mogę nazwać tą relację taką partnerską z bardzo dużym zaufaniem. Na pewno warto też wskazać jakiś taki element pozytywny bardzo, który pomaga nam na pewno w budowaniu takiej fajnej relacji, jest to, że my zbudowaliśmy sobie jednak ten wewnętrzny marketing trochę pod kątem tego, żeby faktycznie móc śmiało myśleć o tym, żeby wydawać samodzielnie grę, ale teraz pełni to super rolę, ponieważ jest to taki pomost, gdzie my wewnętrznie mamy ludzi, którzy bardzo dobrze rozumieją nie tylko development, ale faktycznie marketing i taką perspektywę produktową, że ta gra jest produktem i ona musi znaleźć się na półkach, musi trafić do graczy i to, że mamy Maciek, który jest również w zarządzie Dobrowolski i stoi na czele właśnie takiej naszej wewnętrznej komórki, jest super dodatkiem właśnie do tej współpracy taki deweloper-wydawca. Cieszy nas fakt, że Eleven Beat Studios jako wydawca jest bardzo selektywnym wydawcą. Tutaj jest taki slajd z konferencji Eleven Beatów, który właśnie pokazuje, jak bardzo selektywnym. Taki odwrócony trójkąt, który pokazuje, że z 260 tytułów, które przewinęły się przez wydawnictwo na tamten okres półroczny, byliśmy jedynym tytułem, który przeszedł do etapu faktycznie podpisania i to podpisanie faktycznie nastąpiło, umowy wydawniczej. Także koniec końców jesteśmy zadowoleni z tego faktu. Uważamy, że udało nam się uniknąć wszelkich negatywnych aspektów i naszych obaw związanych z pracy z wydawcą, a jednocześnie udało nam się wypracować relację, która ma przynieść korzyści, czyli tak sprowadzając to już do takich komercyjnych rzeczy, większy sukces, w sensie
Na pewno z wydawcą osiągniemy większą sprzedaż, znacząco większą sprzedaż niż jakbyśmy jednak wydawali się sami, pomimo tego, że zainteresowanie grą już było bardzo duże, nawet jak prowadziliśmy to tylko na własną rękę, natomiast no, z takim partnerem jesteśmy przekonani, że ten wynik na pewno będzie dużo, dużo lepszy. Dzięki, Marku. To jest ten moment, kiedy znowu ja wkraczam do akcji i dosłownie kilka slajdów, które omówię bardzo szybko przed czatem. Aktualna pozycja na globalnej wishliście Steama, 73 miejsce, grupa blisko 25 000 followersów. Dwie rzeczy, o których już żeśmy mówili, ale myślimy, że przy okazji rozmowy z inwestorami korzystającymi z portalu Stockwatch warto je przypomnieć. Swego czasu Eleven Studios informowało o podpisaniu umowy z Epiciem na korzystanie z silnika Unreal Engine na korzystniejszych warunkach niż generalnie warunki wynikające z tej takiej generycznej umowy, z której korzysta większość deweloperów. Ten komunikat mówił o produkcjach własnych i produkcjach z wydawnictwa i mówił o zastosowaniu tej preferencyjnej stawki do gier produkowanych na silniku Unreal Engine 4 i na silniku Unreal Engine 5. Nam jest miło poinformować, że zostaliśmy objęci tą umową i z takiej preferencyjnej stawki będziemy korzystać. A druga rzecz to jest wykorzystanie w naszej grze animacji, które korzystają z technologii motion capture. Na samym początku produkcji wszystkie nasze animacje w grze były przygotowywane ręcznie przez animatorów. Następnie przechodząc do kolejnych etapów produkcji korzystaliśmy z technologii motion capture, ale w studiach nagraniowych jednego z zaprzyjaźnionych z nami studiów, a na początku roku zdecydowaliśmy o tym, że no, najbardziej efektywnie będzie dla nas najbardziej korzystny będzie zakup takiego stroju do przechwytywania ruchów i wykorzystania tej technologii wewnętrznie. Gra już jest na tym etapie, gdzie nadajemy jej ostatni szlif i to wydawał nam się najbardziej właściwy moment. Z ciekawostek mogę Państwu powiedzieć, że w środowisku wysokich stóp procentowych, tak jak Państwo korzystacie pewnie z podwyższonego oprocentowania w bankach, tak i my zarządzamy tutaj środkami pieniężnymi sprawnie i tak jak mówiłem, nasze środki pieniężne są teraz w części na rachunkach bieżących i na rachunkach lokat terminowych. To mogę powiedzieć, że przewidywane wpływy z odsetek ze wszystkich lokat, które się sterminują w tym roku, to będzie kwota wielokrotnie wyższa niż koszt zakupu jednego takiego kostiumu do motion capture. Także liczymy na to, że wraz ze zwiększeniem wartości produkcyjnej gry dzięki zastosowaniu takiej techniki, te wydatki związane nie tyle nawet, że się zwrócą, bo one się zwrócą po prostu już z tych środków, które generujemy, ale się zwrócą wielokrotnie. I już ostatnie dwa slajdy, oba poświęcone dokładnie tej samej rzeczy. Pokazujemy Państwu, co w ramach relacji inwestorskich robimy dodatkowo w stosunku do tego, co robi większość spółek. Staramy się wyjść za granicę i komunikować się także z inwestorami na początek indywidualnymi za granicą. Udało nam się nawiązać kontakt z jednym z niemieckich influencerów i potwierdzamy, że w zeszłym tygodniu nagraliśmy z panem Kolią podcast, który zostanie wyemitowany w języku angielskim, który zostanie wyemitowany na platformach podcastowych tego pana w tym tygodniu. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, na pewno podamy o tym informacje. Dlaczego to jest istotne? Mówimy o tym, bo też zasięgi tych kanałów Actien Midcorp są bardzo godne. Na Twitterze Kolia ma blisko 11 000 obserwujących, na kanale na YouTubie blisko 350 000, a na Instagramie prawie 100 000.
W tym momencie mieliśmy już kilka postów na Twitterze i rolki na Instagramie, które wspominały o tym, że taki podcast był nagrywany. Spodziewamy się, że w momencie publikacji podobne wpisy się znajdą. No i liczymy na to, że inwestorzy niemieccy także zainteresują się naszą spółką, a przynajmniej będą mieli okazję wysłuchać kilka faktów związanych z funkcjonowaniem Star Wars Industries i z tytułem The Invincible. I to jest wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w formie webinaru, w formie wideo. Dziękujemy za uwagę i że byliście Państwo z nami. W tym momencie zapraszamy Państwa na serwis stockwatch.pl. Tam odbędzie się czat inwestorski, w którym razem z Markiem odpowiemy na wszystkie pytania. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia za dosłownie minut, jedną bądź dwie na portalu stockwatch.pl. Pozdrawiamy. Dziękuję.